strony Karo z Auro Little Adventures i dzisiaj zrobię coś nietypowego, ponieważ do tej pory to Mario, który właśnie stoi po drugiej stronie aparatu, robi testy dla Was i testował taki oto sprzęt jak rowery cargo. Ale że to jest taki dosyć wyjątkowy rower cargo, bo to jest, jak widzicie, mały rower cargo, Riese Miller model Cari, który jest mocno kompaktowy, można z nim wejść wszędzie, do windy, postawić go tak jak zwykły, normalny, miejski rower, bo nie zajmuje, jak widzicie, zbyt wiele miejsca. Postanowiłam ja, outdoorowa mama Karo, zrobić ten test i pokazać Wam, że osoby takie jak ja, 1,58 m w kapeluszu, mogą takim rowerem jeździć. Jest to super wygodne, fajnie się poruszać po mieście. Słuchajcie, tym oto cudeńkiem przejechaliśmy po Warszawie, po ścieżkach rowerowych Warszawy i pod Warszawą, ponad 300 km do tej pory. I powiem Wam, że wygodniejszym rowerem serio jeszcze nie jeździłam. A używamy cargo, jak może wiecie z naszego bloga, czy Instagrama, czy YouTube'a. Poprosimy o słowo dla Mario, on na to bardzo liczy. Naszymi rowerami cargo jeździliśmy już dużo, długo i w różnych warunkach i tak wygodnego roweru cargo nigdy nie testowałam wcześniej. O co chodzi? Myślę, że chodzi przede wszystkim o to coś, co tutaj mam. Wiecie, co to jest? To jest co, Mario? Sztyc. Na sztycy mamy Amortyzator. amortyzator, dokładnie tak. I ten amortyzator sprawia, że Wasza pupka siedzi wygodnie i żadna dziura, żaden chodnik warszawski, jak wjeżdżacie ze ścieżki na chodniki albo gdzieś podjeżdżacie pod sklep, po prostu nie czujecie tego. Jedziecie jak, wiecie, w takim masełku. Więc to jest jedno. A drugą rzeczą, za którą uwielbiam ten rower, jest to, ale to musimy go otworzyć, żeby Wam pokazać. Otwieramy tutaj. Klik. Klik. I zobaczcie. Ten rower może być dwuosobowy albo jednoosobowy. To potem Wam pokażę, jak to wygląda. To wszystko jest zamontowane tutaj na skrzyni i na tych aluminiowych ramach. Więc dziecko jak na tym siedzi, dodatkowo zobaczcie to. To jest widelec w rowerze. I ten widelec ma fantastyczne amortyzatory, które sprawiają, że dzieciom jest turbo wygodnie. Nie dość, że ja sobie siedzę, jak wiecie, na tronie i jadę i podziwiam wszystko, to jeszcze dzieciaki nie czują żadnej nierówności. I wielokrotnie nam to mówiły, że wow, w tym rowerze to jest naprawdę mega. Zwłaszcza, że jak na taki rower, on ma dosyć grube koła, zobaczcie. Są te grube koła, które dodatkowo sprawiają, że ta amortyzacja w rowerze jest naprawdę fantastyczna. I wiecie, funkcjonalność, wygoda, bezpieczeństwo, bo to też jest super ważne, no są turbo ważnymi czynnikami, które sprawiają, że decydujemy się na ten, a nie inny rower, nie? Ale w tym przypadku chodzi jeszcze o coś innego. No zobaczcie sami. On jest po prostu przepiękny, po prostu jest piękny, ładny, designerski, każdy detal jest dopracowany do perfekcji. Możecie sobie wybrać kolor taki właśnie taki morski jak ten. Jest taki oliwkowy, jeszcze do wyboru i taki off-white, złamana biel, trochę w szarość, w jakieś takie kolory wpadające. Także można sobie wybrać wszystko tak naprawdę co chcecie. Siodełko skonfigurować inaczej, wyświetlacze, wszystkie komponenty, baterię, akurat tu mamy Boscha, baterię boszowską, ta nam starcza w zasadzie to zależy na ile nam starcza, bo słuchajcie, to jest też ciekawa rzecz, bo na przykład osobie takiej jak ja, czyli no wiecie, rozmiar raczej SXS, metr właśnie 58, waga też nie za duża, to starczy na około 80-90 km, myślę. Tak dobrze załadowana bateria. Mario, 2 razy wyższy i cięższy ode mnie, przejedzie trochę mniej na tej baterii, ale możecie sobie wziąć baterię taką, która Wam starczy, nie wiem, na 100-120 km. To wszystko zależy od Was. Jeszcze rzecz jedna, która dla mnie jest bardzo ważna, bo ja bardzo nie lubię się wybrudzić podczas jazdy na rowerze. To musi mi działać, wiecie, jakby wszystkie czynniki muszą być perfekcyjnie dobrane i tak jest w tym rowerze, bo zobaczcie, ten pasek tutaj jest paskiem, nie jest łańcuchem, który jest, zwłaszcza jak wraca od mechanika, nie, z przeglądu, ma po prostu
naoliwiony jest tak, że tam nogawki od spodni, buty się czasem pobrudzą, a że ja jestem raczej taka, chciałabym, roztrzepana i mało dokładna w swoim życiu oraz w jeździe na rowerze, to zazwyczaj się brudza. A tutaj, proszę bardzo, mamy tylko kurz, nie? Jakby to jest kurz, który schodzi prosto, a jak jeszcze dbamy ładnie o rower i o jego czystość, to już w ogóle jest miodzio. Ale żeby nie było tak, wiecie, lukrowanie i pięknie, ten rower ma też swoje wady, które wynikają z zastosowanych kompromisów. I tak na przykład pierwszą taką wadą dla mnie jako mamy, która wozi swoje dzieci, jest to, że zobaczcie, kierownica jest dosyć blisko jednak, bo rower jest mały i kompatybilny. Kierownica i tutaj linki hamulcowe ładnie tutaj nam są zabezpieczone, ale zobaczcie, jak kierownica jest w takiej pozycji pionowej, to przy skręcaniu, jak dziecko jest większe, tutaj ma głowę, nie? I czasem się zdarza, że zwłaszcza taką Manię, która ma 11 lat, tutaj jeszcze spokojnie się zmieści, walimy zwyczajnie po głowie. Więc można zastosować taki myk. Tutaj to wszystko jest odkręcane. Najpierw sobie odbezpieczamy te śrubaczki i zobaczcie, taka czerwona tutaj linia nam pokazuje, w którą stronę możemy kręcić. Patrzcie, w zasadzie przesuwać, nie kręcić. I ta kierownica może nam chodzić w zasadzie w każdą możliwą stronę. Więc jak na przykład jedzie Mania, większa niż Baśka, i sobie jedziemy w takiej pozycji, nie? I wtedy nie walimy aż tak bardzo, albo prawie wcale, naszych dzieci. I to też jest rozwiązanie super fajne, jeśli na przykład mamy mało miejsca do przechowywania roweru, albo chcemy wsunąć go pod jakąś wiatę, więc wtedy zobaczcie, otwieramy sobie zabezpieczenie, przekręcamy i hop, proszę bardzo. Rower może być schowany na płasko. Jak jeszcze, zobaczcie, zamkniemy skrzynię, sznureczki do zamykania skrzyni, hop, hop, no to zobaczcie, zajmuje tyle miejsca, nie? I na przykład w niektórych kamperach spokojnie wejdzie na tył do tej takiej pustej przestrzeni. Zobaczcie, a drugą rzeczą wynikającą z tego, że rower jest, jak widzicie, stosunkowo niewielki, jest dosyć mała przestrzeń tutaj jakby załadunkowa na dzieci, można tak to powiedzieć. Czyli jak dwoje dzieci jedzie, tutaj Mario, pokaż mi, o, wnętrze, to tej przestrzeni jest mało, nie? I jak jedzie sama Baśka na przykład i sobie siedzi po środku, to jej kolanka jeszcze nawet nie dotykają przedniej części roweru. Basia ma 6 lat, więc myślę, że tak do 6-7 roku życia ten rower jest mega, mega wygodny. A potem oczywiście można nim jeździć, bo ja sama nim jeździłam, Mario mnie woził, ale już na przykład ta przestrzeń na moje kolana, czy na kolana takiego Jaśka 9-letniego, czy Mani 11-letniej już jest mniejsza. Poza tym jak siedzą dzieci we dwoje, dobrze mówię, to te kolanka się tłoczą, nie? I wtedy też muszą troszeczkę pod takim minimalnym kątem siedzieć, więc na takie małe przejażdżki albo dojazdy do jakby podrzutki dzieciaków do szkół, do przedszkoli jest super. Nie mam żadnych zastrzeżeń, no bo te dzieci po prostu sobie siedzą bezpiecznie zapięte w pasy. Te pasy, bo zobaczcie, można tutaj albo na jedną stronę wziąć i dwoje dzieci siedzi, albo po prostu przesuwamy tutaj, hop, jak siedzi sama Basia i zapinamy o te, jak tu mi się coś pomerdało, ale to nic, ale chyba rozumiecie, o co mi chodzi, nie? I wtedy sobie sama Basia siedzi. Z Rize Miller, w zasadzie ja ich nazywam psychofanami rowerowego stylu życia, no bo inaczej tego nie można nazwać. Zrobili super rozwiązanie. Zobaczcie, mamy tutaj osłonkę od deszczu, bo jak wiadomo, rowerami jeździmy cały rok i do tego Was zachęcamy też w naszej kampanii Chodź na dwór chociażby. Jeździmy cały rok, dzieci są bezpieczne w środku, siedzą, w ogóle nic im nie leci, z każdej strony są zabezpieczone. I pokażę Wam jeszcze jedną turbo fajną rzecz, zanim pokażę jeszcze w środku, jak wygląda. Zobaczcie, Mario, mamy dzędzelek. Dzędzelek jest na podwieszanie ubrań, słuchajcie, wkładacie wieszak tutaj do środka, wieszacie sobie marynarkę, kieckę na spotkanie, do środka wkładacie szpilki, jedziecie, wiecie, outdoorowo, marynarkę, koszulę, whatever. Ona sobie dynda
rozwieszona, uprasowana, a my śmigamy. Rower jest tak cudowny, że nikogo to nie dziwi, bo używamy go wszędzie i o każdej porze dnia i nocy i na biznesowe spotkanie jeździmy, i do przedszkola, i na zakupy, i psa ładujemy do środka. W zasadzie wszystko, co nam przyjdzie do głowy, bo on jest takim, no, rower jest po prostu częścią naszego życia, nie? I ci ludzie z Liza Miller wymyślili sobie, że Kari właśnie jest takim towarzyszem. I to mnie tak totalnie na maksa rozczula, że o takich rzeczach nawet myślą, nie? Wracamy do naszych zapinek i klipsików i różnych mechanizmów zapinania bardzo intuicyjnych. Obiecałam, że pokażę, jak to wygląda w środku. Zobaczcie, otwieramy sobie tutaj dzędzelek, nie? Klipsik. Tutaj mamy hop, rzep. Ta taśma cały czas sobie tutaj siedzi, więc można albo ją przyczepić z powrotem, to sobie potem się tym zajmiemy. Otwieramy, albo boczki jeszcze możemy też podnieść. Tutaj mamy rzep, więc zabieramy, zwijamy i co? I mamy tutaj rzepik zapięty i rzepik przyczepiamy. Pokazywałam Wam wcześniej, że tutaj jest wszystko na takie mechanizmy klik-klik, nie? Że wiadomo co i jak i nie trzeba myśleć za bardzo, po prostu robi się to automatycznie. Tak samo jest z odpinanym daszkiem. Zobaczcie, hop i już. Nie? Więc sobie tutaj możemy go dopiąć do tamtego. Hop. I teraz z tamtej strony odpinamy i odchylamy daszek. Ciach. Nie? I zdejmowanie jest również turbo proste. Dobra, starczy już tego gadania. Słuchajcie, zbieram się po basie. Was zostawiam z tą mega entuzjastyczną recenzją. No bo takie to cargo jest. Kari takie właśnie jest. Liza Miller nie tylko zadbał o każdy najmniejszy detal, o design, o wygodę, funkcjonalność, no to jeszcze, no po prostu wiecie, no to jest wasz nowy przyjaciel, nie? Do wszystkiego. Basia odebrana, możemy ruszać.